Witajcie, mamy 2024 rok i ogólnie w Polsce panuje taka, lekko mówiąc, drożyzna. W motoryzacji również, konfiguracja Polo nowego zaczyna się od 104 tysięcy złotych, wyobrażacie to sobie? Aż tu nagle na polski rynek wjeżdża sobie taka marka jak MG, oferując między innymi takiego SUV-a. W MG myślę, że drożyzny nie ma, zresztą sami ocencie. Taki oto całkiem kompaktowy SUV z takimi alufelgami, elektrycznie składającymi się lusterkami, czy też reflektorami full LED, asystent antykolizyjny, jakieś chromy, pepitka, kierownica w skórze, multifunkcyjna, tempomat, oczywiście klimatyzacja, w środku jakieś takie urozmaicenia, cyk, cyk, Android Auto, Apple CarPlay, a pod maską proste, wolno ssące benzynowe 1.5. Jest to podstawowa i bazowa wersja tej maszyny. Wiecie, ile ona kosztuje? 82 050 zł brutto. Z gwarancją. 7 lat lub 150 tysięcy kilometrów. MG dopiero weszło na rynek, ale coś czuję, że będzie się działo. W Polsce już mamy salony MG. Ten egzemplarz został mi udostępniony przez grupę Bemo, która poszerzyła swoją ofertę właśnie o samochody MG. Ja jestem ze Szczecina, a w Szczecinie powstaną wkrótce 2 salony MG. Jeden na Ustowie, drugi na ulicy Pomorskiej. Ale jeśli ktoś już byłby zainteresowany jakimś MG, to handlowcy czekają, pomogą. W grupie Bemo Auta już są na ekspozycji i gotowe do jazd testowych. Ale się rozgadałem, powracając do tematu, w dzisiejszym filmie przedstawię Wam ten samochód z bliska, poopowiadam Wam o nim oraz później omówimy sobie wrażenia z jazdy. Próba autostradowa będzie w kolejnym odcinku. A co to w ogóle tak konkretnie jest? Przed Wami MG ZS, wersja wyposażenia Excite, podstawowa. Pod maską pracuje tu 106-konne 1.6 VTI Tech. Taki suwik, 4,3 metra długości, 106 koni mechanicznych, ale słuchajcie, masa własna, 1231 kg. Lekka maszyna, leciuteńko, hashtag. W ogóle słowo o marce MG Motor. Jest to chińsko-brytyjski producent samochodów z siedzibą w Londynie, działający od 2006 roku. I MG Motor należy do koncernu Sites Motor. Koncern dość spory, zatrudnia 216 tysięcy ludzi. Ale jeśli chodzi o MG Motor, to marka dopiero teraz wchodzi na rynek polski. W Niemczech już można spotkać różne MG, nawet elektryczne MG4 na ulicach. Zobaczymy, jak będzie w Polsce, ale podejrzewam, że okej. Jak na razie to dopiero początki. Ten samochód ma naprawdę w swojej cenie bardzo dużo do zaoferowania. Jest to MG ZS po lifcie. Przedlift, czy to jest istotne, jaki był przedlift, skoro MG wchodzi na rynek właśnie z poliftem? Myślę, że nie. Jeśli chodzi o gabaryt, to jest to mniej więcej coś jak Suzuki Vitara, może coś takiego jak Dacia Duster. Z wyglądu model ZS troszeczkę przypomina mi Hyundai'a iX35, było coś takiego, bądź też troszeczkę Jaguarka takiego SUV-a małego, to podcięcie takie z tyłu. To dokładnie ten element. Może tutaj te zaakcentowania troszeczkę jakby Sankyonga, coś takiego. Powiem tak, ten egzemplarz kosztuje 82 050 zł brutto, ponieważ jest on doposażony, jest to bazowa wersja, ale doposażona w lakier 2250 zł brutto. A tak by kosztował nawet poniżej 80 tysięcy złotych. Chromy na klamkach, chromowane listwy pod oknami, relingi, nawet jakieś aluminiowe. Szara listwa na dole, ale to już nie jest aluminium, to jest akurat plastik. Jako że jest to SUV, mamy tutaj też takie niby offroadowe akcenciki w postaci czarnych, nielakierowanych plastików dookoła. Buziuńka, jakby troszeczkę z Mazdy, jakby troszeczkę z Forda. Patrząc z tej perspektywy, raczej Fordzik. Można tutaj zauważyć taki też ciekawy wzór tego wlotu. Jest to polakierowane w czarnym połysku. Bardzo ładne logo MG. Proszę bardzo. Za którym jest radarek, system antykolizyjny, ale w lepszej wersji możemy mieć tutaj nawet kamerę 360 stopni, elektryczny, ręczny. Może odpalimy sobie światła, zobaczymy, jak będą wyglądać. W ogóle
Chyba najdroższa wersja tego samochodu, jaka może być, z jakimiś skórami, wiadomo, eko-skórami, z 1.0 turbo pod maską, ale o silnika troszeczkę później, z automatem. Taka absolutnie topowa wersja. Może kosztować 96 tysięcy złotych i to już drożej się chyba nie da. Kolor chyba 2000 jeszcze, 100 nie przekroczymy brutto. Science LED Technology. No, ogólnie taki ładny całkiem reflektor. To jest troszeczkę jak z Mercedesa. Kurczę, jak się troszeczkę cofniemy, to znowu z Fordem mi się kojarzy. Jest to full LED, także LEDowe, mamy tutaj światła mijania oraz drogowe. Jeszcze zerknijmy z tyłu. Proszę bardzo. Tak, tu całkiem sympatycznie. A jeszcze wrzućmy awaryjne, zobaczymy kierunkowskazy. Ale w lusterkach wydaje mi się, że to nie jest LED, tylko normalna żaróweczka. Z przodu, cyk, taka podłużna linia i z tyłu kierunkowskaz nie jest LEDowy. Dobra, wyłączymy. Ale zobaczcie, jak ten środek wygląda, zaraz przejdziemy do środka. Jak widziałem, w wersji Excite nie ma akurat czujnika deszczu, ale jest czujnik zmierzchu, koła, felgi, opony Maxxis, 17-calowa aluminiowa felga, czarne wnęki, z zewnątrz jest to spolerowane. Fajnie, że nie mamy tutaj hamulców bębnowych z tyłu, co przy takiej cenie samochodu SUV-a nie jest takie oczywiste. Rozmiar opon 215×55. Jeśli chodzi o tył, najbardziej tutaj jest fikuśny chyba zderzak na dole. No, najwięcej tutaj jest różnych takich podcięć, takich fejkowych wylocików. Fejkowe są też dwie końcówki układu wydechowego. A to są atrapy. Taki, ja nie wiem jak to nazwać, a la dyfuzorek, czy jakby taki offroadowy element niby. Czujniki parkowania z tyłu to też element seryjnego wyposażenia. Wiecie, z jednej strony ktoś by mógł się podśmiechiwać, ale z drugiej strony jak ten samochód jest dobrze skalkulowany. Naprawdę można się zdziwić. Emblemacik ZS i proszę tutaj, też jak w Volkswagenie albo jak w Mercedesie. Bagażnik wcale nie taki mały, bo 448 litrów jakoś. Może nie jest aż tak do końca regularny, bo tutaj proszę, są jakieś takie formy, kształty, ale po bokach jakieś siateczki, czy są tutaj haczyki, no nie widzę, ale za to jest oświetlenie. No jedno, ale jest, pod spodem zestaw naprawczy. Tylna kanapa jest składana. Materiały generalnie no są takie prościutkie, ale jest to samochód budżetowy w bardzo rozsądnej cenie. Przykładowo, no nie wiem, no tutaj na odbojniki są jakieś tasiemki takie, ale z drugiej strony na przykład tutaj ta wnęka jest delikatnie jakby tak niedolakierowana, ale szczerze, czy to jest aż tak istotne, jak na przykład zamykamy klapę, to i tak tego przecież nie widać. Mamy do czynienia z takim oto SUV-em za 80 tysięcy złotych. To szczerze nie patrzymy na to, co on udowadnia, a co raczej ma do zaoferowania. Dźwięk otwierania i zamykania drzwi to jest naprawdę szokujące. Jak jakimś Audi naprawdę zarąbiście. Tak samo jest też z przodu. Jak tak popukamy. Nie ma wcale tragedii. Myślę, że w wielu japońskich samochodach będzie to bardziej metaliczne. Ogólnie MG ZS jest w odbiorze jak jakiś samochód koreański, bądź też japoński. No tutaj jest twardo, taka wstaweczka. Tutaj jest twardo, tutaj jest miękko, to jest a la carbon, taki ale miękki, w Renault Megane RS taki materiał spotkałem, ale to jest mięciutkie, tutaj jest mięciutko, tutaj twardo, bazowa tapicerka, proszę, czerwone przyszycia i wnęki w pepitkę. O panie drogi, żeby pepitkę mieć na przykład w Porsche 911, pewnie trzeba dopłacić tyle, ile jest wart taki MG ZS. Tutaj pepitka w serii, także jest to dowód, że MG jest lepsze niż Porsche. Miejsce z tyłu, na głowę bez żadnego problemu. Na nogi też jest bardzo ok. Ja mam prawie 2 metry, przedni fotel ustawiony pode mnie. Gdyby tutaj siedziały dwie osoby o wzroście, no nie, z 5 cm niższe, ale powyżej 190, to myślę, że o fotel tutaj kolanami by nie dotykały. Jak na ten segment SUV-a jest bardzo ok. Podłokietnika z tyłu nie ma, elektryczne szyby. Tutaj takie proszę kieszonki, porty USB 2 do ładowania telefonów i przestrzeń pasażerska z przodu. Myślę, że poprawnie. Nawet tutaj widzę jakieś elementy z Mercedesa. Mam nadzieję, że wy też. Jeszcze raz posłuchajmy. No kurczę, że nawet dla tego dźwięku zamykania i otwierania drzwi warto rozpatrywać ten samochód. Boczek drzwiowy z przodu analogicznie, tak jak z tyłu. Tutaj jest miękko, najważniejsza część. No i tutaj już twardo. Fotele z przodu takie jakby
półsportowe, też czerwone obszycia, też Pepita. No patrzcie na ten fragment. W budżetowym samochodzie takie, to jest mercedesowskie ewidentnie, tutaj się nie obraca, ale o, tutaj to jest miękkie. Zresztą wejdźmy sobie do środka. Odpalimy. Proszę. Liczniki to jest liczników MG. Sprawdzenie. I widok z perspektywy kierowcy. W dół, w górę, w boki. Tak to wygląda. Widoczność jest bardzo spoko. Nie ma tutaj zastrzeżeń. Tak prawie 2-metrowy petrolhead mieści się za kierownicą. Proszę bardzo. Pozycja za kierownicą generalnie jest do znalezienia nawet dla 2-metrowca. Niższa osoba będzie się trochę tutaj lepiej czuła, ponieważ ja ogólnie bym troszeczkę sobie chciał wysunąć tą kierownicę, a regulacja jest tylko w pionie. A jeśli mowa o kierownicy, no to cała jest ona obszyta w skórze. Wiadomo, nie jest to jakaś nappa, jest to skóropodobny materiał. Tutaj jest gładko, gładko, perforacja, perforacja. Kierownica multifunkcyjna. Tutaj obsługa komputera pokładowego, może od razu pokażę Wam. O, tak to wygląda. Proszę, nawet konkretnie tutaj ciśnienie, jest podana temperatura opon, speed. Tarcze są bardzo przejrzyste, analogowe. Czcionka trochę podobna jak w Audi, chociaż troszeczkę chyba grubsza. Pak paliwa jest tutaj niewielki, ma 45 litrów pojemności. Manetki w zasadzie normalne dość. Światło przeciwmgłowe. I tutaj na dole jest jeszcze kolejna manetka od tempomatu. Szczerze to nic tutaj nie jest jakieś takie luźne, żeby tak było takie wrażenie, że zaraz odpadnie. Nie, jak w takim koreańskim lub japońskim samochodzie wszystko jest naprawdę spoko, trzyma się kupy. Deska rozdzielcza. Miękka. Tutaj jest naprawdę miękka cała. Takie fejkowe przeszycie. Tutaj jest miękki materiał, taka gąbeczka. Tutaj już jest prawdziwe przeszycie. Tu jest miękko. Tutaj jest miękko dalej. Dopiero tutaj na dole jest twardo. O, i tu w nogach tam. Tunel środkowy, no tutaj taka ala karbonowa wstawka. No i tutaj jest on twardy, uchwyty na kubki, normalny ręczny. W lepszej wersji, chyba z automatyczną skrzynią biegów bodajże, jest elektryczny. Tutaj manual, gałęcjusz, 5-stopniowa skrzynia. Asystent zjeżdżania z górki. Ten samochód ma przedni napęd, ale jest tutaj taki offroadowy feature. Kontrola trakcji, system start-stop. Tutaj USB, chyba na pendrive'a i tutaj do Android Auto, czy tam Apple CarPlay, no i sprawnie tutaj przejdziemy do multimediów. System multimedialny jest ładnie dość zaprojektowany, ale ma takie lagi swoje. No i tutaj radio. Takie, słyszeliście, pianinko. No tutaj jeszcze taki panel fizycznych przycisków. Klimatyzacja jest tutaj manualna, ale sterowana w ten sposób, także ładnie to nawet wymyślili. Setup. Nie ma tutaj języka polskiego akurat. No setup, no tutaj naprawdę wiele rzeczy można sobie poustawiać. Proszę, jaki equalizer. Mamy tutaj 4 głośniki, w lepszej wersji jest 6 głośników z efektem 3D nawet. Jezus Maria. O, tutaj też możemy sobie ustawić, czy na przykład dźwięk ma być skupiony tylko na kierowcy z radia, czy na pasażerach z przodu. No proszę bardzo, wirtualny subwoofer. No. Radio DAB tutaj też jest. No, tak to wygląda. Tak, szybciuteńko Wam chcę to pokazać wszystko. Car. Proszę bardzo. O, wspomaganie układu kierowniczego też sobie można ustawić na delikatne, bądź też takie sportowe. Wideo oczywiście jest tutaj Bluetooth. No i dobra, to by było na tyle. O, tutaj jakieś chromowane takie wstaweczki. Nic nie jest tutaj takie luźne. Tu to nawet przeskakuje, takie cyknięcie jest. Lusterko bardzo normalne. Tutaj oświetlenie LEDowe. W daszkach przeciwsłonecznych akurat nie mamy podświetlenia. No i jeszcze, czy coś tutaj trzeszczy, tak na szybko sobie sprawdzimy, to nic, to się wszystko super trzyma. To będzie wszystko takie pierwsze dotknięcie. No, delikatnie za pierwszym dotknięciem. Tutaj absolutnie nic. Nic praktycznie. Też jest tutaj tak na sztywno zamontowany. Nic. Nic, to nawet nie jest elastyczne, nie chodzi w boki. I boczek drzwiowy troszeczkę się odkształca, ale tak to
bardzo spoko. Zgasimy silnik. Czekajcie, co my tutaj jeszcze mamy na wyposażeniu? Proszę bardzo, 1.0 T GDI automat, 111 koni mechanicznych, 96300. I tutaj nie ma tak, że konfigurujemy pod siebie precyzyjnie samochód. Nie, są wersje wyposażenia po prostu. Ale wiecie, troszkę inne będzie wyposażenie, jeśli bierzemy sobie Excite albo Exclusive wersję z 1.5 bądź też 1.0 z automatem. O, takie są tutaj pewne różnice. Myślę, że katalog, no możecie sobie zobaczyć po prostu gdzieś w internecie. Nie wiem, na przykład kamera 360 stopni jest tylko z 1.0 turbo automatem. No nie wiem, na przykład jakbyśmy mieli takiego 1.5 w wersji Exclusive, no to mielibyśmy tutaj Virtual Cockpit, nawigację już, trochę inne alufelgi, asystenta martwego pola z tego co widzę, reflektory przeciwmgłowe, skóry by były. Z 1.5 akurat nie byłoby przednich ogrzewanych foteli, tylko z 1.0 turbo występują ogrzewane foteli w wersji Exclusive. No i serwisowanie co 12 miesięcy, co 24 000 kilometrów jest tutaj zasugerowane. Co tyle można serwisować, by utrzymać 7-letnią gwarancję na auto, na blachy oraz żeby było przez 7 lat assistance. Otwieramy maskę i cyk, będzie prosto. Prosto. Oczywiście badylek pod maską, standardowa, bazowa jednostka. Właściwie fajnie, że mamy do czynienia z takim bazowym egzemplarzem, nie licząc koloru. No po prostu patrzymy, od czego w ogóle taki MG ZS się zaczyna. Pod maską wolno ssąca benzynka na wtrysku pośrednim, także świetna do instalacji LPG. 1.5 VTI Tech. Dopytywałem, czy jest tutaj dostępna instalacja LPG, ale póki co nie wiadomo, może w przyszłości będzie, by pasowała super tutaj. Silniczek 16-zaworowy, 106 koni mechanicznych, 141 Nm. Jeśli chodzi o 1.0 turbo, to mamy tutaj, widzę, 111 koni mechanicznych i 160 Nm. Parametry niby nie są rozbieżne, ale wiadomo, uturbiony silnik będzie miał trochę lepszy dół, będzie bardziej elastyczny. Chociaż z drugiej strony tutaj mamy 4 cylindry, wtrysk pośredni, w 1.0 turbo mamy 3 cylindry i wtrysk bezpośredni. I z silnikiem 1.5 wolnossącym nie możemy sobie skonfigurować automatycznej skrzyni biegów, z 1.0 turbo już tak. Jeśli chodzi o osiągi, producent tutaj deklaruje przyspieszenie do pierwszej setki w 10,9 sekundy. Jest to całkiem niezły czas jak na 106 koni mechanicznych. Pamiętajmy, ten samochód waży 1240 kg, tak jak wcześniej wspomniałem. A prędkość maksymalna to 175 km na godzinę, jednak w kolejnym odcinku będzie próba autostradowa tego bolidu, a w tym filmie po prostu tak króciutko przejedziemy się ZS-em, można powiedzieć. Będziemy zmierzać powoli na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. No, kolejny film z próbą autostradową, jakże, trzeba nakręcić. I co? Nie jest to samochód oczywiście nie wiadomo jak luksusowy i wykwintny, ale gdy się na to wszystko patrzy, szczególnie na tą kierownicę, na deskę rozdzielczą, wszystko to wydaje się jakieś takie przyjemne dla oka. Czy można patrzeć miękko? Nie wiem, ale jakoś tak wzrok nie boli. Palimy maszynę i przy tym soundcheck, a co? Trzeba też tutaj posłuchać, jak ten wóz brzmi. Normalny dźwięk silnika, benzynka. 4 cylindry, żadnego nie ma tutaj jakiegoś ref limitera przy 4 czy 5 tysiącach obrotów. Jest to silnik stricte sites motor, nie żaden na przykład, nie wiem, wóz na przykład chiński, to ma silnik z Mitsubishi, Brilliance chyba tak kiedyś miały, że silniki z Mitsubishi tam były. Wyzerujemy sobie tutaj zużycie paliwa, jak tak sobie będziemy jechać. Wszystko to jest mega proste w obsłudze. Ręczny. No i lecimy spokojniutko. Dźwięk silnika jest tutaj po prostu taki normalny, naturalny. Ten silniczek nie afiszuje się tutaj nie wiadomo jak, nie furczy, nie burczy. Po prostu taki silniczek. Jeśli chodzi o średnie zużycie paliwa, no to oscyluje ono mniej więcej od 6 do, myślę, 8,5-9 litrów. Według deklaracji producenta od 5,7 na krajówkach.
do 7,7 w mieście. Z eco-feature'ów mamy tutaj system start-stop, no i oczywiście podpowiedzi, kiedy mamy zmienić bieg. Tak jak wspomniałem, w odbiorze jak japoński bądź też koreański samochód. Nie ma tutaj w ogóle żadnych kompleksów, że o, chiński wóz, no to tam zaraz jakiś roztelepany, że coś tutaj się nie trzyma, coś nam zostanie w dłoni. Nie, bym skłamał, że pierwszy raz jadę chińskim samochodem, bo kiedyś przecież na kanale było NIO ET7, ale to w ogóle inny rodzaj pojazdu. Zdecydowanie droższy wóz, nie budżetówka, ale ponad 600 konnych. Moja Tesla Model 3 była wyprodukowana w Chinach, w Szanghaju. I co ciekawe, te chińskie modele 3, nie wiem jak jest teraz, ale w 2020-2021 roku te chińskie modele 3 uchodziły za lepiej spasowane niż te wyprodukowane w Stanach. Zobaczcie w ogóle jak to fajnie wygląda. Auto za 80 000 złotych brutto. Ogólnie przy ruszaniu trzeba tutaj zwrócić uwagę na to, że troszkę więcej gazu trzeba dać i uważać z tym sprzęgłem. No jest tutaj mniejszy troszeczkę silniczek, wolno ssący i można załapać takiego lekkiego laga, ale myślę, że jest to kwestia przyzwyczajenia. Czekajcie, cichutko tutaj jestem. Nawet zawieszenie tutaj cicho pracuje, nie ma jakiegoś dobijania. Jeśli chodzi o zestrojenie zawieszenia, to nie jest tutaj ani sztywno, ani miękko. Takie wypośrodkowane. Tutaj trzeba będzie przyspieszyć. Ograniczenie do 70. No, nawet problemy z trakcją tutaj są na dwójeczce. Lekkie nawet też były. Bardzo dobrze. To dobrze świadczy o MG ZS. MG w swojej ofercie ma jeszcze MG4, czyli elektryka. Bodajże zaczyna się on od 122 000 złotych plus dofinansowanie 27 000. Poniżej 100 mamy hatchbacka elektrycznego. No ale dzisiaj spalinowo. Siedzimy oczywiście wyżej. Ciekawy jestem, jak będzie z wyciszeniem. Może test wyciszenia jeszcze? No autko lubi jak tutaj wkręca się na obroty. Właściwie silnik lubi jak go się wkręca na obroty. 5-stopniowa skrzynia biegów, no to przy 90 km na godzinę mamy tutaj 2332 obroty. Trasy raczej myślę, że tak do 120. Myślę, że ten samochód by się tak optymalnie czuł. No tutaj typowy tryb luźnego Ryszarda, tak jakbyśmy sobie po prostu jeździli wokół komina. Mógłbym sobie na wycieczkę jakąś skoczyć takim MG. O, ze Szczecina do Londynu bym sobie skoczył na herbatkę. W końcu MG. Nie no, na herbatkę i bym sobie Chińczyka zjadł. A jeśli zrobimy coś takiego... Oj, no to jest tutaj bujanie. Myślę, że przy takich 160 km na godzinę no to raczej unikamy takiego czegoś. Nie jest to wóz ze sportowymi aspiracjami. Nie jest to też wóz... Chciałem powiedzieć... Nie jest to wóz, który ma aspiracje do bycia premium, ale kurczę, te przyszycia tutaj piernicze. Nie no, możemy sobie żartować. Oczywiście jest to samochód budżetowy, a myślę, że całkiem spoko wykonany, który mam bardzo wiele do zaoferowania w swojej cenie. Ok, jeśli chodzi o konkurencję, no to co? Suzuki Vitara chyba, no to będzie taki odpowiedni konkurent. Tam chyba jest też wolno ssący jakiś, chociaż nie wiem, na pewno były, ale nie wiem czy jest. 1.0 turbo myślę, że jest. Ale Suzuki to już chyba będzie droższe troszeczkę. Dacia Duster. Teraz będzie wchodził jakiś nowy model. Ciekawe ile on będzie kosztował, ale podejrzewam, że więcej. Dacie to kiedyś były tanie. Teraz już, no... chyba zaczynają się od 80 000 złotych. Z jednej strony mają instalację gazową, ale z jednolitrowym, 3-cylindrowym uturbionym silnikiem pod maską, ale z drugiej mają znacznie uboższe wyposażenie niż takie MG. Jeśli MG
zdecyduje się na montowanie tutaj instalacji gazowych, bo dałoby się to zrobić bez problemu, no to kurczę. Jak słyszałem, już jest duże zainteresowanie tymi samochodami, ale jak tutaj by był jeszcze gaziutek, no to naprawdę petarda. W Polsce byłby to hit. Myślę, że będzie to w ogóle hit. Jak na razie oczywiście samochodów marki MG na polskich drogach prawie się nie widuje, ponieważ jest to nowość. Marka dopiero weszła na rynek, ale jak tak pośmigamy sobie po Niemczech, no Niemcy już kupują, znaczy już kupują. Ta marka po prostu jest dłużej od jakiegoś czasu już na niemieckim rynku. W Hiszpanii podobno jest MG też już dłużej, no to tam te auta są widywane. A no i absolutnym grubasem jest tutaj ta 7-letnia gwarancja, 7 lat bądź też 150 000 kilometrów. Pamiętacie, jak Kia i Hyundai wchodziły na rynki europejskie? Znaczy od dawna były na rynkach, ale po prostu gdy chciały jakby no być popularniejsze na rynkach, te marki wprowadziły dłuższą gwarancję, właśnie by jakby udowodnić, by przekonać do siebie klientów. Myślę, że taka sama jest taktyka MG. Oj kurczę, zobaczymy, co to będzie za kilka lat, ale podejrzewam, że MG w Polsce jak najbardziej się zadomowi. No i dobra, w tym odcinku myślę, że to by było na tyle. Średnie zużycie paliwa, jak tak sobie jadę, o, taki Kazio po prostu, 6,9 litra. Nawet tutaj za bardzo nie patrzę, żeby jechać eco-drivingowo, żeby skupiać się nad tymi biegami, hamować silnikiem. Nie, ten silnik dużo nie będzie palił. Widzimy się z MG na próbie autostradowej. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta cała prezentacja i przejażdżka Wam się niesamowicie podobała. Było to coś niesamowitego w tej cenie jak najbardziej. Pozdrawiam, do zobaczenia.